Witajcie. Dzisiaj będzie bardzo wyjątkowy lot. Jeden z grubszych takich, jakie miałem okazję latać w swoich w ogóle karierze pilota. Nie dostałem planu po prostu. No? Nie dostał planu lotu. Go around. Szykujemy się i zaraz lecimy, słuchajcie, patrzcie. Pozwólcie, że zanim zaczniemy właściwy odcinek, zrobię jeszcze krótki wstęp. W tym odcinku lecimy samolotem Cirrus SR-22T. Jeśli nie kojarzycie tego samolotu, to jeden z najbardziej zaawansowanych i komfortowych samolotów w swojej kategorii General Aviation. Zasięg tego samolotu to około 1500 km. Prędkość przelotowa wynosi ponad 180 węzłów, co daje około 330 km na godzinę. A w środku mamy już naprawdę sporo luksusu. Sporo miejsca dla pasażerów posiada autopilot, glass cockpit Garmina i nawet system awaryjnego spadochronu dla całego samolotu. I właśnie z tego powodu lecimy do Groningen w Holandii, ponieważ samolot musi przejść wymianę spadochronu. Z Wrocławia do Groningen to około 800 km w linii prostej. Po drodze mamy sporo przestrzeni kontrolowanych i stref do ominięcia. Po rozmowach i analizach zdecydowaliśmy się spróbować po raz pierwszy lecieć w strefie C na kontakcie z FIR. Zaplanowana wysokość naszego przelotu to flight level 100, co daje w przybliżeniu około 3000 metrów nad poziomem morza. No dobrze, to tyle tytułem wstępu. Wracamy do odcinka. Raz. Na 5. Na 5. Szymanów Radio, Sierra Echo November, kołowanie do punktu oczekiwania przy pasie 1-4. Pasy mamy wszyscy, drzwi zamknięte. Szymanów Radio, Sierra Papa Whiskey Echo November i zajęcie pasa 1K4 lewy i backtrackiem do 3-2 prawy. Możesz zajmować. No ładnie nawet. Przykoszona trawka. No, nie jest źle. Ale wysoko się siedzi, nie? No. Czuć tą różnicę. No i totalnie jakbym tak, wiesz, jak z jakiegoś właśnie do SUV-a się przesiadzasz, nie? Jakiegoś większego. No mniej więcej tak się siedzi jak w SUV-ie, no. To prawda. Zajęliśmy pas startowy, przekołowaliśmy nim w celu sprawdzenia jego stanu i startujemy. I dalej. Ile ma rotację? 77. Sierra Papa Whiskey Echo November, dzień dobry. Sierra Papa Whiskey Echo November, poznaj informację, dzień dobry. Cirrus po wylocie z Szymanowa, 3 osoby na pokładzie. Proszę o uruchomienie planu lotu i jeśli to możliwe odnoszenie w TMA wrocławskim na poziom 105. Sierra Papa Whiskey Echo November. Sierra Papa Whiskey Echo November, poznaj informacja w kontakcie radarowym Kłęcha Wrocławia 1022. 1022, Sierra Papa Whiskey Echo November. Echo November, poznaj informacja, ale nie dostałem planu od was. No? Nie dostał planu lotu. Nie dostał planu lotu? Tak. Jaką? Na pewno był zgłaszany, bo jeszcze wykonywałam telefon wczoraj do Pansy. Nie mam żadnego planu od Sierra Papa Whiskey Echo November. A czy został zgłoszony jakikolwiek plan lotu ze startu z Echo Papa Whiskey Sierra na Echo Hotel Golf Golf? To tak nie polecimy nigdzie, nie? To byśmy musieli wracać i zgłosić. Nie wylatujmy może za TZ-u jeszcze sobie chociaż, bo jak trzeba będzie to wylądujemy i chyba że z powietrza, ale to będzie hard. Nie, będzie ciężko, bo to jest duży plan lotu. Nie ma planu. Poznaj informację, nie widzę takiego planu. To co robimy? Ja nie wiem, to ja ląduję i w sensie lądujmy chyba i szybko zgłosimy i No chyba lądujemy w takim razie i zgłosimy z ziemi. Sierra Papa Whiskey Echo November.
Mięciusio. Ślizgiem jak deszczowym na ten troszkę. pas, to bardzo ładnie. ABS-y czy ty taka wiesz? To ja, bo to jest nasza taktyka na ten pas, żeby po prostu tak jest, wiesz, żeby się hamulce za bardzo nie przegrzały, No i dobrze. a żeby jednak zdążyć tutaj wyhamować, to tak sobie to robimy na tej Co trawce. to kołujemy do mokrej. nich, 1K4, nie? Możecie po pasie, myślę, że musimy spróbować, tak będziecie pierwsi. Sierra. O, my jeszcze musimy zgłosić plan lotu, bo coś poszło nie tak na Poznaniu, także też nie wiem, czy was wyprzedzimy. Zobaczymy. Sierra Echo November. Raczej nie. Ja do nich zadzwonię po prostu, bo... Tak najlepiej, no. Bo choć myślałam, że dzwonienie to jest taki właśnie już pewniak, a jak się okazuje... To już no nic zatrzymaj się tu, Tak. żeby tam, bo on będzie próbę zaraz robił, będzie dmuchał w nas niepotrzebnie, chociaż nas to nie zdmuchnie, ale... Ale zobacz, jak on jest malutki w ogóle. Dobra, No. słuchajcie, dzwonię. Jak obstawiacie, co się wydarzyło? Nie wiem. Może Ja i myślę, że dziwne. może datę przekręcili. Nie, bo ja przecież tyle razy. Dzień dobry, Sierra Papa Whiskey Echo November. Ja wczoraj zgłaszałam plan lotu na dzisiaj, na 4. Zulu, wylot z EPWS do Holandii. I teraz z powietrza nam Poznań powiedział, że nie mają planu lotu. Poznań wieża, rozumiem? Poznań informacja. FIS? Nie, no poszedł na... No pan właśnie 3 razy sprawdzał i niestety musieliśmy zawrócić, bo go nie odszukał. I no dobrze, i co teraz zrobimy w takim razie? To w takim razie jakbyśmy mogli po prostu ten sam plan lotu jeszcze raz złożyć i czy moglibyśmy właśnie jakoś wystartować po prostu szybciej, nie z takim półgodzinnym wyprzedzeniem, jeśli to możliwe. Ja tego nie rozumiem, dlaczego oni nie dostali, bo ja tutaj widzę zbiorczy akt. Dobra, ja wysyłam go jeszcze raz na Okej. 4:30 i Super. dzwonię do nich, tak? Super, Ja dziękuję sprawdzę, czy bardzo. na pewno jest. Bardzo dziękuję. To do Proszę, widzenia. do usłyszenia. Do usłyszenia. To ja bym Palił już, nie? Tak, ale można na Poznań się od razu przełączyć i zapytać, czy dotarł plan lotu. Bo tak to nie ma sensu startować, jak nie dotarł. Tak. Poznań informacja Sierra Papa Whiskey Echo November. No i dupa. No nie, dobra, musimy być w powietrzu, nie usłyszę. Serio? No za daleko ma. A few moments later. Poznań informacja Sierra Papa Whiskey Echo November. Obraził się. Czy widnieje już nas plan lotu Sierra Papa Whiskey Echo November? Nie, wciąż nie ma i próbuję go zorganizować. Sierra Papa Whiskey Echo November, poznaj informację. Jeśli możesz, to jeszcze oczekuj. Po ponownym starcie z Szymanowa czekaliśmy ze wznoszeniem w TMA, aż plan lotu zostanie poprawnie zaczytany do systemu. Dobra, tu teoretycznie możemy wznosić. No, znosimy. Odnośnie planu lotu dodam tylko, że Pansa się z nami skontaktowała i osobiście przeprosiła za tą sytuację, więc bardzo miło z ich strony. Poznań informacja Sierra Papa Whiskey Echo November i wznosimy do poziomu 105. Poziom 9,5, wysokość przejściowa 6,5 tysiąca stóp, ciśnienie 10,21. Przyjąłem do poziomu 9,5 i wysokość przejściowa od 6,5 tysiąca stóp. Sierra Papa Whiskey Echo November. I Sierra Papa Whiskey Echo November i wiadomość dnia, plan, data, wszystko jest ok. Świetnie, bardzo się cieszę. Sierra Papa Whiskey Echo November. Sierra Papa Whiskey Echo November i potwierdź poziom 105. Potwierdzam 105. Sierra Papa Whiskey Echo November. Whiskey Echo November i jest zgoda na wejście przez kontrolowaną po 9.5. Będziesz wołać zbliżanie 128 925. Zgłoś przejście. 128 925 i zgłoszę przejście. Sierra Papa Whiskey Echo November. Po minięciu poziomu 9.5 przeszliśmy na kontakt z Poznań i zbliżanie i kontynuowaliśmy wznoszenie. No i teraz już będzie nuda. O, będzie. Przez 2 godziny. I ja to mówiłem Karolowi, obyśmy się nudzili. No. Kuba, ty dzisiaj wychillowany, ale wczoraj wieczorem był stresik. Nie, mi się łapy trzęsą, ale nie daję po sobie poznać. Żeby na nagraniu nie było widać. Sierra Papa Whiskey Echo November, kontakt Warszawa, radar 134, decimal 225, do usłyszenia. 134 225, Sierra Papa Whiskey Echo November. Warszawa Radar, Sierra Papa Whiskey Echo November, flight level 105. Sierra Papa Whiskey Echo November, Warszawa, dzień dobry, radar contact, advice, prefer
flight level 100 or 110. Flight level 100, Sierra Papa Whiskey Echo November. Sierra Echo November, Roger, descent flight level 100. Descent 100, Sierra Papa Whiskey Echo November. Oni mają tak, że jak lecisz VFR-em, to muszą ci zapewnić separację chyba 1000 w górę i 1000 w dół. Jak lecimy na tym jak lecimy na końcówce 5, to jakby zajmujemy im więcej flight leveli, nie? Potencjalnie. Ale zgodnie ze sztuką powinno się podać ten z 5 na końcu. Sierra Echo November, kontakt Bremen, 126.425, cześć. 126.425, Sierra Papa Whiskey Echo November. United 962, Channel Heading 220. Jest. Report established. No ma trochę ruchu. Sierra Papa Whiskey Echo November, Squawk 4140. Squawk 4140, Sierra Papa Whiskey Echo November. Ale akcencik jest. To masakra! Papa Whiskey Echo November, you're identified. Confirm your IFR or VFR. VFR, Sierra Papa Whiskey Echo November. Sierra Papa Whiskey Echo November, Roger, continue VFR in Charlie. Sierra Papa Whiskey Echo November, contact Bremen Radar 124.8, good day. 124.8, Sierra Papa Whiskey Echo November. Bremen Radar, Sierra Papa Whiskey Echo November, flight level 100. Sierra Papa Whiskey Echo November, Bremen Radar, hello, identified. Co ty mi tu kręcisz? No spoko. Teraz skręcę czymś, co nie zmienia. Sierra Papa Whiskey Echo November, proceed inbound on touch. Direct on the Sierra Papa Whiskey Echo November. Sierra Papa Whiskey Echo November, Bremen. Currently flight level 100 and request descent to flight level 80. Sierra Papa Whiskey Echo November. Roger, so descent now flight level 80. Descent level flight level 80, Sierra Papa Whiskey Echo November. Ale w sumie nie kazali nam przejść na information. Sierra Papa Whiskey Echo November, since you're on a VFR flight, you're now clear of the airspace Charlie, so you may descend any further as you like, maintain VMC. Maintaining VMC and descending Sierra Papa Whiskey Echo November. Bremen Radar, Sierra Papa Whiskey Echo November, request frequency change to Langen information 128.525. Sierra Papa Whiskey Echo November, are you descending below flight level 80? Echo November, at flight level 80, you're still in a restricted military airspace. That is no problem so far, but as long as you're in this area, I'd like to maintain my frequency. Okay, keep your frequency, and currently we are on the flight level 80, Sierra Papa Whiskey Echo November. Yeah, Sierra Echo November, this area is not used for the time, so I can grant permission to fly through, so maintain on my frequency, maintain VMC. Roger, Sierra Papa Whiskey Echo November. Matko. Dobra, czyli zostajemy u niej na razie. Tak. I na 8.0. Nie niżej. I na 8.0. I jak miniemy tą strefkę do 8.0, to wtedy byśmy mogli ewentualnie, no bo jej chodziło o tą strefę szerszą. Tak, bo ona jest aktywna tylko, nie? Ale to tam zdążymy zniżyć do 6.0. Kuba już się stresuje lądowaniem. Ty powinnaś bardziej, ja tu nie ląduję. Tak się umawialiśmy, ty lecisz. 2,5 km pasa, więc... Nie, no jakoś mam chill. My tu tylko gościnnie dzisiaj. Ja jestem safety pilotem, safety pilota. Tak. Sierra Echo November, Squawk VFR please, 7000. Squawk VFR 7000, Sierra Papa Whiskey Echo November. Echo November, since you're now below flight level 80, you can continue now VFR on Squawk 7000 please, and approve to leave frequency. And continue VFR flight and descending. Elda approach, Sierra Papa Whiskey Echo November, hello. Sierra Papa Whiskey Echo November, calling for Ilde. Over on TAS, flight level 60, Sierra Papa Whiskey Echo November. Sierra Echo November, have radar contact, flight information service. Sierra Papa Whiskey Echo November, Roger, you're clear to enter the CTR direct point Tango, 1,500 feet, QNH 1022. QNH 1022, 500 feet to Tango. Sierra Papa Whiskey Echo November. Sierra Papa Whiskey Echo November, Roger, descend and maintain 1,500 feet, join a left-hand downwind, runway 23. There's traffic below in the circuit.
Down in position to 3, Sierra Papa Whiskey Echo November. Sierra Echo November, descend to 1000 feet. You're number 2, behind traffic on a long final, 5-mile final. Number 2, descend 1000, Sierra Papa Whiskey Echo November. Gdy dolatywaliśmy do lotniska, wydarzyła się niebezpieczna sytuacja, o której krótko opowiem. Gdy włączaliśmy się do okręgu, widzieliśmy inny samolot, który wykonywał niski krąg, czyli był niżej od nas. Ale o nim zaraz jeszcze opowiem. Remember, the traffic to follow, Diamond Twin Star is at your 11 o'clock, 1500 feet. Report inside. Tak jak słyszeliście, zostaliśmy ostrzeżeni o samolocie, który właśnie jest na godzinie 11. Zaczęliśmy go wypatrywać. Ja osobiście myślałem, że jest to dokładnie ten samolot, co widzieliśmy, gdy włączaliśmy się do kręgu. Na nagraniu można zobaczyć, że chodziło o inny ruch, który był na naszej godzinie 2, 3. Wynika to z tego, że gdy kontroler nas o nim informował, to akurat byliśmy w zakręcie. Pamiętajcie, aby potwierdzać ruch dopiero po jego jednoznacznej identyfikacji. Dzięki temu kontroler mógł szybko zareagować, ponieważ nie otrzymał od nas wcześniejszego potwierdzenia. KLM 796, go around. Go around, KLM 796, there's traffic joining a left base 1000 feet in front. Beside KLM 796. Roger. Base to 3, Sierra Papa Whiskey Echo November. Sierra Echo November, runway 23, clear to land, wind 220, 3 knots. Sonic KLS, request taxi to the fuel station. Alpha Victor, Roger. Taxi Golf Alpha to the fuel station. Golf Alpha fuel station, Papa full Victor. Daję na spokojnie. Bardzo ładnie. Proszę Papa, left and down with 23, full landing. Papa Foster Papa, number 1, runway 23. Number 1, runway 23, Papa Foster Papa. Sierra Papa Whiskey Echo November, vacate first right, taxi via Bravo to Apron Lima. Doleciliśmy na miejsce, samolot został przekazany do serwisu, a my mieliśmy około 5 godzin dla siebie. Dostaliśmy też informację, że możemy podejść i zobaczyć proces wymiany spadochronu. W międzyczasie pobawiliśmy się chwilę Garminem, wypiliśmy kawę i ruszyliśmy do hangaru mechaników, gdzie czekał już częściowo rozebrany samolot. A tak właśnie wygląda wyjęty spadochron. To, co mechanik trzyma w ręku, to rakieta zawierająca ładunek wybuchowy, który odpowiada za wystrzelenie spadochronu w powietrze. Zadaliśmy mu kilka pytań dotyczących działania całego systemu i zobaczyliśmy, gdzie dokładnie znajduje się sam spadochron. Ciekawostka, te elementy wiszące na ścianie to klapki, które są wybijane przez rakietę w momencie aktywacji spadochronu. My jesteśmy w Elde, prawda, teraz? I do jakiego miasta jedziemy? Groningen, tak? To jest Groningen, nie Groningen. 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 Witam Was z lotniska w Elde. Tu za nami już widzicie budynek Cirusa, w którym obecnie jest wymieniany spadochron w samolocie, w którym przylecieliśmy. Byłem już na pracach serwisowych w Łodzi, ale w Elde, w Holandii to jeszcze nigdy. Także w ogóle ciekawa sprawa, bo mam wrażenie, że mało osób wie o tym, że w niektórych samolotach faktycznie są systemy spadochronowe i możecie je w sumie zobaczyć właśnie tutaj na nagraniach, jak jest wyciągnięty już ten spadochron i ten system. Jest tam oczywiście taka rakieta z ładunkiem wybuchowym. Dosyć niebezpieczna zabawka, trzeba uważać. My w tym czasie właśnie jedziemy do Groningen, żeby posiedzieć, bo no, zajmie im to około 5 godzin, że idziemy coś zjeść i wracamy. Pewnie powrót będzie o wiele szybszy, bo będziemy mieli fajny wiatr w plecy, w ogon, więc będzie szybciej. Tak według prognoz wygląda. No to co? To do zobaczenia pewnie niedługo. Samolot zrobiony, umyty, także nowy spadochron założony, oby nikt go nigdy nie musiał użyć i wracamy do Polski. Samolot zatankowany, zaraz będzie odpalał piękny samolot, także go nagramy. Jest respekt.
Fajny, nie? LD Delivery Sierra Papa Whiskey Echo November, Kilo Apron Request, VFR Clearance. Sierra Papa Whiskey Echo November, LD Delivery, good afternoon. Start up approved, runway 23, information Yankee, QNH 1023. LD Tower Sierra Papa Whiskey Echo November, request taxiing runway 23. Sierra Papa Whiskey Echo November Tower, hello, taxi via Alpha to holding point, Sierra 1, runway 23. LD Tower Sierra Papa Whiskey Echo November, ready for departure. Sierra Papa Whiskey Echo November, roger, hold short position. Short position Sierra Papa Whiskey Echo November. Sierra Papa Whiskey Echo November, line up and wait, runway 23. Line up 23 Sierra Papa Whiskey Echo November. Sierra Papa Whiskey Echo November, you move from departure, 1000 feet, wind 33008, maximum 13, runway 23, cleared for takeoff. Clear for takeoff, 1000 feet Sierra Papa Whiskey Echo November. Oj, tu szybciej nabierzemy niż przy manowie wysokości, znaczy prędkości odpowiedniej. LD Approach Sierra Papa Whiskey Echo November, request flight level 60. Sierra Echo November, LD Approach, good afternoon. We have radar contact, climb to flight level 60. There is no traffic reported ahead until the boundary. The weather is Zulu. LD Approach Sierra Papa Whiskey Echo November, 2 minutes on task. Sierra Echo November, roger, frequency change is approved, bye. London information Sierra Papa Whiskey Echo November, flight level 60, on task, request flight level 100. Sierra Papa Whiskey Echo November, contact Bremen Radar 124.8. Piękne życie. Sierra Papa Whiskey Echo November and direct destination Echo Papa Whiskey Sierra. Direct Echo Papa Whiskey Sierra, Sierra Papa Whiskey Echo November. Fajnie. Warszawa Radar, Sierra Papa Whiskey Echo November, request descending 3000 feet. Sierra Papa Whiskey Echo November, standby. Oj, ona musi skoordynować. I ona pewnie skoordynuje na ten kawałeczek przez CTMA, nie? Tu 500 stóp. Sierra Papa Whiskey Echo November, cleared to leave control airspace by descent, further descent at own discretion, contact Poznań informacja 127.250, radar control terminated. Do miłego. 127.250, do miłego, Sierra Papa Whiskey Echo November. No, czyli zniżej. Czekaj. Czyli tak jak chcemy sobie. To jest Lubin. Tak, Lubin, no. No tu mówiłem, że egzamin miałem na PPL na ten. Paulina. Mam pytanie. Przestraszyłam się, coś nie tak? Czy będę mógł chociaż pół minuty sobie zobaczyć na sterach jak lata? Teraz też? Nie, no tam bardziej już jak zniżymy na przykład. Dobrze, oczywiście. Tak na przelotową. Jaj. Wow. Chyba tak cyk w lewo, cyk w prawo. Już cały ten czerwony na twarzy, jestem pewnie rumieńcem. Jestem bardzo ciekawy jak się na sterach on zachowuje. Dobra, to co? To przejąć zaraz na chwilkę? To zaraz dolecimy w sumie. To Oskar? A, no, to za dobra. 6 minut już jesteśmy nad Dobrze, pasem. proszę, wyłączony. O matko. Jest sztywny na sterach. Tak, jest taki, że nie lekko trzeba, ale jednak trzeba, a nie, że tak jak na ultra na sowie, to dosłownie jeden ruch palca i ona już się bujała, a tutaj jednak trzeba tak właśnie fajnie, zdecydowanie. Idealne to jest dla mnie obciążenie właśnie, takie nie za lekko, nie jak na tej trójce, nie jak w ultra lekkim. Tak delikatnie sobie pozakręcam, żeby wyczuć. Dobrze. Ciekawy, no.
Powiem Ci, w sensie jakbym miał opisać teraz to, no to jest faktycznie sztywno na sterach, jest bardzo taki, bardzo precyzyjny. Jestem testerem samolotu. Pamiętasz Go-Gettera, czy nie pamiętasz? Pamiętam. Który jest sztywniejszy? Ten jest sztywniejszy według mnie. Wydaje mi się, że powinien być, bo jest szybszy. Ale wiesz dlaczego? Że tu masz bardzo małe ramię, a tam miałeś większe. Okay. Udawaj zgubionego. No. To jest właśnie sztywny na sterach, ale jakby jest bardzo precyzyjny, czyli jakby bardzo małe, delikatne ruchy. Tak. Ważna informacja, Sierra Papa Whiskey November i przychodzę na Szymanów Radio 124-115. Do usłyszenia. Przyjąłem i przypominam zamknięcie polotu. Do usłyszenia. Do miłego, Sierra Papa Whiskey November. Szymanów Radio, Sierra Papa Whiskey Echo November. Dzień dobry. Lecimy. Jeszcze nie odpowiem. Dobra, lecimy. Szymanów Radio, Sierra Papa Whiskey Echo November i w dolocie do Oscara wykonamy do pozycji z wiatrem do pasa 3-2 prawy. Chciałem się popisać, że Cirrusem lecę. Dzień dobry. Dzień dobry, Cirrus w Holandii. Piszamy z flight level 100 do Szymanowa. Tak jest. Prosto 3-2 prawy, pełne lądowanie Sierra Echo November. Te górki, nie? No, ja go muszę właśnie podciągać, żeby mi się ta owieczka... Wspominam Szymanów właśnie, jak tu przylatywałem. Co nie zwolniłem, to górka. Ale widać, on wykorzystuje tak całą długość pasa, nie? Ten Cirrus jednak potrzebuje tak spokojnie, żeby sobie... No, w sensie żeby nie hamować go ostro, no tak, nie? no mogłabym właśnie zahamować, ale to szkoda trochę hamulców. No szkoda hamulców i też poślizg możesz paść, nie? Niepotrzebnie. No jak mnie wybije zaraz górka po tym hamowaniu, to... I jak zgłaszasz do siebie tam? Kołowanie do hangaru. Pas zwolniony i kołowanie pod hangar Sierra Echo November. Słuchajcie, już schowaliśmy samolot do hangaru. Wracamy już do domu. Nie ukrywam, jestem trochę zmęczony. Znaczy jak do Holandii w dwie strony to... Ale jak do Holandii w dwie strony takim samolotem w General Aviation, to nie jestem zmęczony. Lot w ogóle na radarze to jest inny poziom już w ogóle. Poziom setny. Pilotowania. Naprawdę mega. Na początku się trochę tego bałem, stresowałem, no bo wiecie, jakby dla mnie już było challenge'em polecieć na flight level, a co dopiero jeszcze wbić na C, strefę kontrolowaną i lecieć na tym chociażby setnym levelu. Dobrze, że tak zrobiliśmy, bo już wbiliśmy sobie i jedyna rzecz, jaką powtarzaliśmy praktycznie cały czas, to było znaki i flight level 100. Na pewno bardzo ucząca przygoda pod kątem nawigacji i komunikacji. Myślę, że dużo prostsze niż w większości się to może wydawać. Więc jeżeli ktoś by chciał spróbować, może nie flight level 250, ale ten flight level 100 jest naprawdę super. Nie ma co się obawiać tej łączności, trzeba na pewno przewidywać, co jakby kontroler nam odpowie. To w wielu przypadkach po prostu ułatwia całą komunikację, no bo jest dużo płynniejsza. Natomiast plusy tego latania na flight level 100, tak jak w naszym przypadku, to jest to, że cały czas leciliśmy w strefie kontrolowanej, cały czas dostawaliśmy skróty, więc w zasadzie przez Niemcy przyleciliśmy po 2 punktach, przyleciliśmy przez cały kraj w poprzek. No oczywiście brak turbulencji. Ogólnie fajnie się lata, bardzo fajnie się lata. Brak stref, czujesz się zaopiekowany, bo tylko robisz to, co ci każą i to jest wszystko. Podaje ci punkt i lecisz na ten punkt i koniec. Nie musisz się martwić właśnie o te wszystkie strefy, no bo już ktoś nad tym czuwa za ciebie. Tylko jest jedno ale, które jest bolesnym ale. Trzeba mieć Cirrusa. No nie wlecimy tam jakimś Viperem, Tecnamem, Cessną. Dobra, wlecimy. Teoretycznie wlecimy, ale to nie ma sensu, to się mija z celem, bo jakby tam już trzeba mieć po pierwsze sensowne wysokości, być w stanie osiągnąć sensowną wysokość, poziomy lotu, mieć sensowny performance, bo 80 węzłów lecieć w C to trochę bez sensu. Jak masz już, nie wiem, te 120 węzłów, to już to ma sens. Typu Go-Getter, jak nam na Litwę lecieliśmy, no to takim już samolotem warto. Czy jeszcze szczególnie autopilot, to też jest mega Tak, ważne. to w ogóle myślę, że no nie jest must have'em, ale jest bardzo dużym nice to have'em, żeby mieć tego autopilota i bardzo dobra znajomość performance'u i awioniki w samolocie, no bo tam naprawdę dzieje się często dużo i szybko. Jest do tego jeszcze dochodzi komunikacja, więc no tam nie ma czasu na zastanawianie się, jak przeplanować trasę, która jest wrzucona na przykład do Garmina czy do Dynona. Ja jeszcze jedną rzecz dodam. Takie latanie daje szansę na latanie, które normalnie nie jest możliwe, czyli normalnie przelecenie nad Berlinem na przykład
nie byłoby możliwe w VFR-ze, a w ten sposób jest możliwe w VFR-ze. I w zasadzie lecieliśmy przecinając dokładnie nad lotniskiem Brandenburg. Po lewej stronie mieliśmy cały Berlin, wszystko było super widać, więc tak samo zresztą nad Warszawą by było. Więc rzadko kiedy ma się okazję przelecieć nad tak dużym miastem, dokładnie nad centrum, czy nad międzynarodowym dużym lotniskiem. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja może polecieć z Cirrusem. Polecamy się, gdyby ktoś miał Cirrusa. Tak, bardzo fajny samolot. To samolot z prawdziwego zdarzenia. Bardzo się w nim też bezpiecznie czułem. Więc dajcie znać, lecąc na takiej wysokości. czy leciliście kiedykolwiek w ogóle na radarze? Czy mieliście taką okazję polatać? Jeżeli tak, to napiszcie jaką trasę, gdzie. Jestem ciekawy też waszych doświadczeń i w ogóle opinii na ten temat. Też chętnie usłyszę, czy może Cirrusem trochę lataliście i czy chcecie coś więcej o tym powiedzieć. No i jeżeli nie lataliście, to też nie jesteśmy jakimiś ekspertami w tym, też jakby przecieramy szlaki, ale też chętnie podpowiadamy, myślę, na jakieś pytania. I powiem tak, że ten lot bardzo otwiera już taką głowę, bo to już jest praktycznie to, co robi się na co dzień w kontrolowanym locie, jako zawód pilot i na co dzień jakby jak się wozi ludzi po prostu podniebną taksówką. To jest praktycznie już prawie, to już dotknięcie praktycznie tego wszystkiego i to też otwiera już taką, no jak się leci już po Polsce, to już odwaga rośnie znacząco, w sensie pewność siebie, nie odwaga, ale taka pewność siebie w tym wszystkim, w tym, że możemy się zgłosić na approachu, nie jest to jakiś większy problem, można Poznania poprosić skoordynowanie, wejście wyżej, otwiera to możliwości i odblokowuje, nie ukrywam, ja ucząc się na mniejszym, w aeroklubowym, w takich aeroklubowym środowisku, trochę mi tego brakowało. Nikt tak nie lata. No, nikt tak nie lata, wiele osób wokół nie lata i nie ma takiej odwagi też i ja totalnie to rozumiem, bo trzeba mieć ku temu jakieś też, szanse, tak jak tutaj mieliśmy szansę polecieć, tak, i to mega otwiera, ale też trzeba trochę tu mieć odwagę, żeby spróbować, wziąć kogoś, kto może już tak latał i próbować nowe rzeczy, tym bardziej, że możemy tak latać, jest to zgodne z przepisami, nie jest to nic nielegalnego. Więc warto próbować i korzystać z tego lotnictwa w pełni, a nie tylko jakimś tam mały urywek. Także zachęcam bardzo do tego, również zachęcam do subskrybowania kanału. Tutaj macie linki do naszych sociali, do Zapraszam. Karola, do mnie. Także jeżeli macie ochotę gdzieś tam podyskutować, to piszcie w komentarzach, piszcie do mnie na privach. I co? I życzę wam w takim razie miłego dnia, wieczoru i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!